Siemanko, w końcu będziemy robić coś nowego w naszym kamperze. A więc nasz staruszek, stary jak ja, doczekał się w końcu nowej modernizacji i będziemy zakładać Webasto, o którym nam tak wiele osób pisało. Wcześniej nie było nawet takiej potrzeby, nie mieliśmy na to kasy. W końcu kupiliśmy, w sumie dzięki Wam, i możemy założyć. W dzisiejszym odcinku pokażemy, jak to wygląda u nas. Także zanim zaczniemy pracę, to chcielibyśmy Wam podziękować za to, że oglądacie filmy, klikacie w reklamy, czy oglądacie reklamy. Niektórzy wspierają nas na Patronite i dzięki temu właśnie mamy nowe źródło ciepła. No i co? I będziemy się dzięki Was grzać. Także dziękujemy Wam za wszystkie lajki i komentarze, bo dzięki temu nasz kanał się rozrasta i możemy ciągle coś nowego robić w naszym kamperze. To Webasto, które będziemy montować dzisiaj, nie jest oryginalnym Webastem, bo takie są bardzo drogie, nie stać nas na takie. Kupiliśmy chińskie Webasto, bo opinie w internecie są dość dobre. Udało nam się kupić je na Allegro, także wysyłka była w ciągu 2 dni. Zapłaciliśmy za nie tak mniej więcej 600 zł, także jesteśmy zadowoleni. Jeśli będzie działać, to super. No dobra, dosyć gadania, teraz czas na unboxing. Pierwsza rzecz to zbiornik na ropę. Tutaj są akcesoria. Zazwyczaj w zestawie są 2 wyloty i 2 rurki rozprowadzające i trójnik. No i my trójnik mamy, ale nie mamy więcej rurek rozprowadzających. Mamy tylko tą jedną, nie wiem dlaczego. Wyloty. Tutaj mamy taką rurkę i filtr. To jest ta część, która będzie wpuszczać powietrze do Webasto. Tu jest z drugiej strony rurka, która z kolei będzie wypuszczać ciepłe powietrze. Tutaj w środku jest taki specjalny tłumik. Tak wygląda. Tu jest rurka do paliwa. To jest taka część, której nie będziemy używać. Ją się wkłada do zbiornika z paliwem w samochodzie, ale my będziemy montować po prostu ten zbiornik, który przed chwilą pokazałam. Tu są jakieś filtry, klamerki, trytytki, czyli taka drobnica, która jest niezbędna. Kabelki. Także wszystko jest, mamy nadzieję, i można się zabierać za robotę. No i najważniejsza część, czyli Webasto. 5 kW, ale wyczytaliśmy w internetach, że z tym 5 kW to jest różnie, zależy czy napięcie jest 12 czy 24 V. Tutaj jest pompka. Tu jest całe sterowanie. Pilocik. W zestawie jest pilot, który pokazywałam, ale on jest bardzo ubogi, więc zakupiliśmy taki dodatkowy pilot, który ma dużo więcej opcji. No i pokażemy Wam też w filmie, jak on się sprawdza. Myślę, że porównamy jeden z drugim, ale ten z racji, że jest bardziej rozbudowany, będzie nam się bardziej przydawał. Z takich dodatków, które jeszcze dokupiliśmy, dodatkową taką silikonową osłonkę na pompkę, bo podobno, przynajmniej tak wyczytaliśmy w internecie, że ona dość mocno hałasuje. Niby jest poza samochodem, ale jednak ją słychać, więc znaleźliśmy na internecie takie coś. Ma tłumić dźwięki, niestety jeszcze do nas to nie dotarło, ale w jakimś tam filmie powiemy Wam, czy to się sprawdza. Jak widzieliście, w zestawie jest tylko jedna rurka, a my chcielibyśmy rozprowadzić powietrze na różne strony, więc wykorzystamy takie rurki. Dostaliśmy je od Rafała z Piły, nie wiem czy pamiętacie odcinek, kiedy przyszła nam cała paleta z różnymi pierdółkami do kampera. No i właśnie to jest ten moment, w którym wykorzystujemy co niektóre, żeby zrobić dodatkowe rurki rozprowadzające powietrze, wloty, tak żeby w miarę jak najwięcej rozprowadzać powietrze z Webasto po całym kamperze. A gdyby ktoś pytał, po co rozgałęziać to powietrze, to ogrzewanie, które mamy teraz gazowe, bardzo kiepsko działa w łazience i łazienka zawsze jest najchłodniejsza, więc po prostu jak montujemy w Webasto, to postanowiliśmy zadbać o to, żeby ta łazienka była jednak cieplejsza. Także jeden wylot będzie na kampera, drugi będzie do łazienki, żeby ciepłe powietrze wpadało właśnie tam. Z racji, że to jest najchłodniejsza część naszego kampera, to postanowiliśmy zadbać o to, żeby tam było cieplutko. Także tak jak mówiłam, większość ludzi montuje jednak, żeby to paliwo szło z baku samochodu. My postanowiliśmy, że jednak wykorzystamy ten zbiornik, który dostaliśmy w pakiecie, bo raz nie chcemy mącić nic w samochodzie, bo jednak mechanikami nie jesteśmy.
Po drugie, nam się wydaje, że łatwiej będzie po prostu kontrolować zużycie paliwa, jak będziemy mieli osobny zbiornik. Wtedy dokładniej będziemy wiedzieć, ile wchodzi na ogrzewanie, będziemy mogli się dokładnie podzielić, bo jak jest to podłączone do samochodu, to jednak nie ma się kontroli nad tym, ile zżera Webasto i ile nam zostało ropy w samochodzie. Także dla bezpieczeństwa, żeby jednak nie mieć niespodzianek, to zamontujemy to osobno. Wiemy też, że czasami właśnie przez to, że jest podłączone Webasto do zbiornika w samochodzie, to potrafi to nieco namieszać, zapowietrzyć samochód i no jednak my dbamy o swojego kampera, wolimy mieć zbiornik osobno. No dobra, za długi ten unboxing, teraz czas się zabrać w końcu za pracę. Także montaż będzie w tych szafkach. W tej szafce będziemy mieli zbiornik z paliwem. W tej szafce będziemy mieli Webasto. Największy problem jest z tym, że w tych szafkach jest dość mało miejsca, a potrzebujemy jednak mieścić tutaj pralkę, którą tutaj zawsze mieliśmy, bo jest nam ona w podróży bardzo potrzebna, więc musimy tak manewrować tym wszystkim, żeby zajęły jak najmniej miejsca, a jak najlepiej działało. Z tymi chińskimi Webastami na ogół jest tak, że one nie mają żadnej firmy. Ten akurat ma taką etykietkę, więc możecie sobie poszperać w internecie, może akurat takie znajdziecie. No dobra, to zabieram się za pracę, ale żeby nie było, że robię to wszystko sama. Nade mną stoi Marek, który mi dyryguje i mówi mi co i jak. I nie jest tak, że ja wszystko robię sama, a on nic. Po prostu ja się lubię uczyć nowych rzeczy. Uważam, że takie rzeczy się przydają. Dlatego robimy to razem, a na ogół na wideo jestem ja. Wiem, że wy patrzycie na to, co jest pokazane, a jak on nie jest pokazany, to niby go nie ma. Jest zawsze wszystko robimy razem. Także zbiornik idealnie nam się wpasowuje tutaj w szafkę. Jest dość wąski, więc nie zajmuje strasznie dużo miejsca. Długościowo idealnie, żeby szafka się zamknęła. Także jak widać zostaje sporo miejsca i tutaj spokojnie wejdzie nam pralka, którą ze sobą wozimy i pewnie jeszcze coś, jakieś dodatkowe rzeczy. Także no nie zajmuje to aż tak dużo miejsca. Znacznie więcej zajmuje Webasto. Zbiornik będzie odrobinę podniesiony, a rurka, która będzie wyprowadzać ciepłe powietrze, będzie wyprowadzona tutaj, w tym miejscu. Webasto chcemy zamontować tutaj. Zajmuje tyle miejsca. Oczywiście jest do góry nogami, tak żeby ładnie stało. Jeszcze musimy dokładnie oszacować, gdzie będą dziury, bo pod spodem, pod podłogą są rurki od gazu i kable prądowe, także musimy to ominąć, ale docelowo myślimy, że będzie to właśnie tutaj usytuowane. Tutaj w tym miejscu zrobimy dziurę, tak żeby zamontować trójnik, żeby rozprowadzał powietrze właśnie do tej rurki, co mówiłam przed chwilą, że wyjdzie tutaj i druga wyjdzie do łazienki. Dobra, żeby mieć więcej miejsca, muszę zdemontować sobie szafeczki, drzwiczki od szafki, bo no jednak jest to kłopotliwe teraz. Tutaj mamy nakrętkę od wlotu do Webasto i będziemy pod nią robić dziurę. Mamy otwornicę akurat takiej wielkości. Otwornica, jakby ktoś nie wiedział, składa się z dwóch części. Tutaj mamy wiertło, które wkłada się tutaj w ten sposób. No i dwie wiertarki. Teraz będziemy wiercić dziury, żeby mniej więcej wiedzieć, gdzie one wychodzą od spodu samochodu. Musimy to sprawdzić, zanim zrobimy większe otwory. Dobra, wyszło nam tutaj, więc musimy przesunąć ten kabel. Tutaj, gdzieś indziej i będzie widać. O. Dobra, ta jest spoko. Tutaj możemy wiercić, tutaj musimy trochę przesunąć ten pierdolnik i będzie gotowe. Jakby ktoś się zastanawiał, jak wygląda podłoga w kamperze, to właśnie tak. Sklejka, steropian i sklejka i tyle. Ok, nasza dziura jest wywiercona.
Zrobiliśmy ją dosyć sporą, dlatego że kamper jest drewniano, jak styropianowy, jak widać. I żeby się nic nie zapaliło, bo rura będzie bardzo gorąca, to po prostu lepiej zrobić większą dziurę. Ale na tyle małą, żeby te otwory tutaj po prostu miały się do czego przyczepić. Także to, co widać tutaj po podłodze, nasz kamper ma od spodu styropian, więc chyba jest kamperem zimowym, bo zbiornik wody też mamy w środku, a nie na zewnątrz. A my jeszcze dodatkowo ocieplaliśmy od spodu alufoksem, także mamy takie ocieplenie kampera i tak wygląda podłoga w kamperze, a dziura jest taka duża, po prostu żeby się nie stykały rury z podłogą. A tu jest dziura na wężyk paliwa. Dobra, teraz montujemy tą blaszkę tutaj do Webasto. Kolejną rzeczą, którą robimy, to mocujemy rurki. Tu jest rurka ta czarna, ona jest od wlotu powietrza, czyli musi być tutaj z tej strony jest wlot powietrza, ona zawsze jest z tej strony. Z tej drugiej strony jest ta metalowa rurka z tłumikiem. Do tego są opaski, żeby mocno zacisnąć. Ten dędzelek tutaj, to jest wlot do paliwa. On jest akurat teraz zatkany. I tutaj mamy taką rurkę, tylko ona nie wyjdzie bezpośrednio na to, więc jest taka jakby przejściowa rurka. Wciska się ją tutaj. No i jak wciśniemy, odcinamy sobie odpowiednią długość, jakąś potrzebujemy i z drugiej strony wkładamy tą rurkę. Taka przejściówka. Także tak to ma wyglądać. Tutaj połączyliśmy. Jest złapane opaskami, żeby było mocno zaciągnięte. Bardzo ciężko było włożyć to, ale z pomocą smaru się udało. Te też są oczywiście z opaskami, także tutaj już wszystko mamy gotowe. Wzięliśmy sobie taką długość rurki, bo potrzebujemy tylko, żeby dać do przejściówki. Opaski, żeby się wszystko ładnie trzymało. Tutaj będzie przyczepiona druga jakaś rzecz, też ściśnięta opaską. No i tak to wygląda. Gdybyśmy tego nie rozgałęziali, to byśmy tej rury nie ucinali tak krótko, tylko zrobilibyśmy taką długą i potem się mocuje ten wylot i gotowe. Ale z racji, że chcemy wyprowadzić powietrze na dwie rurki, żeby było na kampera i na łazienkę, no to będziemy robić rozgałęzienie. Tak to wygląda. Wszystkie te rurki poszły pod spód samochodu i tutaj się przenosimy do drugiej szafki. Tu mamy złapane rury, rozgałęzienie, przewiercony przez podłogę, wypuszczony z drugiej szafki wężyk z paliwem i teraz już wiemy, na jakiej wysokości montować zbiornik. I tak to wygląda. Tutaj są dwa odprowadzenia. O, zamyka się, otwiera. Tutaj do łazienki. Musieliśmy połączyć rurki, bo nasze były trochę węższe, ale udało nam się znaleźć takie jakieś tutaj przejściówki, ale dla pewności owinęliśmy taśmą, żeby na pewno nie spadło. No i jest chyba gites. No i teraz się zabieramy za zbiornik. I tutaj jest taki patencioch, że w środku tego zbiornika jest takie coś. No tak to wygląda. To jest wlot do wężyka i trzeba sobie wywiercić dziurę w którymś miejscu, w którym będzie odpowiadało, włożyć, tylko że to jest dość trudne, bo trzeba włożyć jakby w ten sposób. I teraz się będziemy z tym bawić, może jakoś nam pójdzie. I to jest ten bajer. Trzeba wywiercić dziurkę w średnicy tego gwinta tutaj. Musimy sobie sprawdzić, jaka to będzie. 7 mm ma gwint. I teraz jest taki patent, że trzeba właśnie to przewlec. Gdzie my tą dziurę zrobili? I tak, najłatwiej to zrobić przewlekając drut, który nam wyjdzie tam. I teraz tak, jak tutaj mamy wyjście, to nawlekamy na drut
ten sposób. Tak. Tutaj sobie jakoś to. Dobra, i teraz ciągnę, żeby mi to tu wyszło. Okej, drugi będziemy się pozbywać, wyciągniemy go zaraz. Uszczelka, żeby było szczelnie. Także cyndzelka mamy gotowego. Mocno dociągnięty musi być, żeby nie ciekło tutaj. W środku jest ta druga część. Nie wiem, czy uda nam się pokazać. Z tej strony mocniej się węży. No i od tego cyndzelka wyprowadziliśmy przez tą złączkę, jak ja mówię, na opaskach filtr paliwa, bo różnie bywa z paliwem i go usytuowaliśmy tak, tutaj. I teraz tak, będziemy kolejny robić tą złączkę. Będzie wężyk do paliwa. Tu jest pompka, która będzie pod samochodem i zaleca się, żeby ją montować pod lekkim kątem do 35 stopni, bo podobno jak jest tak na prosto, to wtedy nie pompuje, więc będziemy się starać, żeby ona była krzywo. No i zamocować zbiornik na ścianie. I jak to wygląda po zmontowaniu? Wszystko jest teraz razem połączone z wężykiem. No i mocujemy zbiornik. No i zbiornik chcielibyśmy właśnie tutaj mieć, tylko mamy problem z nakrętką i się zastanawiamy, jak to... Albo zrobimy dystans w formie deski pod spodem, żeby to bardziej odstawało, żeby korek nie przeszkadzał, albo wytniemy tutaj. Tutaj trzeba było też myśleć, żeby się szafka zamykała, bo chodzi o to, że ta zamontowana od spodu ten filtr powietrza robi taki dystans, więc myśleliśmy, że troszkę inaczej to się nam rozmieści, ale z tym też sobie poradzimy, także jakoś to będzie. No i ostatnia rzecz, która nam została, to zamontowanie tej pompki. Pada deszcz, więc na razie czekamy. Tutaj już zarobiliśmy te końcówki, tutaj tylko z jednej strony i z drugiej ma być wężyk, opaski i gotowe. Także jak chcecie zobaczyć, jak działa, to zapraszamy po reklamach. I tak to wygląda od spodu. Tutaj jest ta dziura, którą zrobiliśmy. Będziemy ją jeszcze zatykać blachą. Tutaj są poprowadzone te wszystkie pierdoły. Tutaj są kabelki, tu jest jedna rurka. Tu jest druga rurka. Tu jest wężyk paliwa i on idzie tutaj, tutaj do tej pompki, którą zamontowaliśmy pod kątem, tak jak mówiliśmy. Tutaj idzie wężyk do góry. I tu wchodzi już do kampera, więc mam nadzieję, że to wygląda dość czytelnie dla tych osób, które chciałyby sobie zrobić. A teraz taka krótka instrukcja, jak używać tego ustrojstwa czarnego. No to zacznijmy od włączenia i teraz jest taka sprawa, jeśli włączacie je pierwszy raz albo po dłuższym czasie, to nie włącza się normalnie, tylko naciska się dwa guziki te tutaj na dole. Wtedy włącza się pompka, która zasysa paliwo. Ok, nie wiem, czy słyszycie. I ona sobie pociągnie paliwo jeszcze na wyłączonym Webasto. W tle słychać takie pykanie, czyli pompka chodzi, bo ona może się po prostu zapowietrzyć, jak długo nie chodziła, dlatego trzeba ją włączyć w ten sposób. I takie pykanie może potrwać trochę czasu, bo ona kilka minut musi popracować, zanim się wyłączy. Ok, pompka naciągła już paliwa. Tutaj zniknęła ikonka, więc teraz możemy włączyć nasze Webasto. Włącza się tutaj albo pilotem, ale wcześniej musimy sparować pilota. Ten pilot, który tutaj jest, to jest ten pilot, który był w zestawie gotowy. I tak, sparować go trzeba w ten sposób, że naciskamy tutaj dłużej. Wyświetla się taki komunikat. I naciskamy jakiś tam przycisk na pilocie, najlepiej on. I tu, jak widzieliście, mignęło, więc się sparował. I wcześniej pokazaliśmy Wam ten pilot.
On ma więcej funkcji i chcieliśmy go sparować. Niestety okazało się, jak poczytaliśmy w internecie, że on się nie paruje w ogóle z czarnym, tylko ze złotym, czerwonym i niebieskim. Także jeśli macie taki ekranik, to naprawdę nie polecamy kupić pilota, bo prawdopodobnie nie uda Wam się go sparować. To, co teraz widzicie, uruchamia się Webasto i tyle ma akumulator akurat w tym momencie, i on ma wtedy największe zużycie mocy, jak się rozpędza. I Webasto podbiera od 1,5 do 4 A. Tym przyciskiem przełączamy, żeby nam się tutaj zmieniło. To jest temperatura, którą mamy teraz w kamperze. To jest temperatura, którą chcemy osiągnąć. Różni się tym, że ta kropka jest większa, jakby ktoś nie odróżniał. Tutaj akumulator. A to kod błędu. Kodów błędu jest od 1 do 16. My poznaliśmy już 2. Wyskoczyło nam E1. Oznaczało to, że akumulator był za słaby, do którego podłączyliśmy Webasto i wyskoczył wtedy ten E1 błąd. I drugi błąd to był E5, wynikający z tego, że pokazaliśmy Wam, że rozgałęzienie zrobiliśmy na rurkach od trumy, którą mieliśmy, a niestety one są zaledwie centymetr węższe, ale to wystarczyło, żeby przepływ powietrza od Webasto był za mały i Webasto się zagrzało i wyskoczył wtedy błąd E5, także musieliśmy dokupić te rurki, są w drodze do nas i będziemy je wymieniać, tak żeby były w takiej wielkości, jak oryginalnie miało być. No i właśnie okazało się, że akumulator jest za słaby i wyskoczył nam błąd E01, czyli możemy Wam pokazać, jak on wygląda. I tutaj miga ikonka akumulatora, jak widać. Akumulator wysiada nam dlatego, że używamy starego akumulatora, który mieliśmy akurat zdemontowany, bo wszystkie inne dobre, działające akumulatory mamy pod siedzeniami. Więc no niestety ten jest stary, jest jeszcze do tego zimno, nie jest dobrze naładowany, więc no nie poradził sobie. No i podładowaliśmy akumulator, bo ten akumulator nasz testowy, który mamy tutaj w środku w kamperze, no jest tylko taki zewnętrzny do różnych takich testów. I przez to, że włączaliśmy i wyłączaliśmy Webasto po kilka razy, wycuckaliśmy go praktycznie do zera. Jeszcze jedna ważna sprawa. My mamy tutaj akumulator, mówię, co prawda stary, ale jest to 100 Ah. No i tak wygląda przy rozruchu. Później dojdzie do siebie jakby. Ale przy słabszym akumulatorze, mniejszym, o mniejszej pojemności, no nie wiem, czy to takie by było sensowne. Jednak akumulator musi być dosyć duży. Taka setka spokojnie, tylko dobra setka. Kody błędu występują różne, można je skasować wchodząc do menu głównego. Teraz trzeba wstukać kod, który jest 1688. Tutaj strzałkami zmieniamy cyfry, zatwierdzamy OK. A jeżeli chodzi o kody błędów, no to kody błędów, tak jak Magda mówiła, kasują się poprzez wejście do menu głównego, a żeby wejść do menu głównego, kod jest 1688, przynajmniej w naszej stacyjce, w tym komputerku. No i po wejściu do menu głównego mamy dodatkowe opcje, których nie było wcześniej. I przez samo wejście do menu głównego kasują się poprzednie kody. Odnośnie kodów i ich oznaczeń, to tak jak mówiłam, 1 odpowiada za akumulator, że ma za małe napięcie, 2 przepięcie, 3 awaria świecy zapłonowej, 4 awaria pompy paliwowej, 5 przegrzanie, czyli to co my mieliśmy, 6 awaria silnika, 7 awaria linii komunikacyjnej. I odnośnie jeszcze tego kodu błędu 8, to zatkanie przewodu paliwowego, czyli coś na pompce pewnie. Wielu ludzi montuje sobie przełącznik na kablu tutaj, żeby odłączać na noc wyświetlacz, żeby im nie walił po oczach i żeby nie wytracał prądu. No my raczej takiego czegoś nie będziemy robić, ale zamontujemy sobie mały dodatkowy, luźny, wolny, nowy hebel
i zamontujemy go przy akumulatorze. No bo latem bez sensu, żeby to coś chodziło, a jakoś trzeba to rozłączyć. Więc będziemy rozłączać sobie hebelkiem. No i wyłączać, nie? Jak nie będziemy używać, no bo po co? To coś tak czy siak wywala akumulator. Po troszku, ale wywala. No i jeszcze jedna ważna rzecz, o której Madzia nie powiedziała. Tutaj sobie ustawiamy zegar najpierw. Naciskamy go w ten sposób i zatwierdzamy każdą jedną literkę OK, czyli powiedzmy godzina 10, OK, OK. No, tak te przyciski tutaj działają, że trzeba czasami po kilka razy nacisnąć. No i powiedzmy, że jest. No i tak jak Madzia tu mówiła, tutaj jest menu, jeżeli chodzi o włączanie, ustawianie tego Webasto, czyli chcemy, żeby włączało się powiedzmy o 18 samo, więc to sobie nastawiamy i żeby sobie wyłączało się o godzinie powiedzmy 22. Wtedy ono sobie samo się włącza, wyłącza. Kod błędu. Kod błędu się kasuje po wejściu do menu głównego i tak jak mówiłem 1688 kod i później jak wyjdziemy z tego menu i włączymy na nowo Webasto, to automatycznie one się zerują. O ile to są takie proste błędy, nie? Bo jeżeli to będzie zatkana pompa dalej albo dalej wywalony akumulator, no to nie pójdzie, nie? Dalej będzie wyskakiwał błąd, ale jeżeli naprawimy przyczynę, to wtedy wszystko będzie git. Ale jeżeli mówię, włączę Webasto, temperatura w kamperze 9 stopni, na dworze jest minus 3-4. Chcemy ustawić temperaturę 11 stopni, żeby na razie nagrzał tyle, a nie na full. No i kod błędu, tak jak mówiłem, wyzerował się sam. Także Webasto chodzi, grzeje. Będziemy je testować przez najbliższe dni, tak żeby mieć pewność i w następnym odcinku powiemy Wam, jak się sprawuje, żeby nie powiedzieć zawczasu, że super. Więc przetestujemy i wtedy damy znać. Więc trzymajcie się z montażem do tego czasu. No i co? I dzięki za oglądanie. Musicie wiedzieć, że dzięki temu, że jesteście, że oglądacie, że komentujecie, to mamy kasę na to, na takie różne przeróbki. Także po części budujecie z nami naszego kampera. Dziękujemy Wam za to i do następnego filmu.